Wjechałem do Haiti, w którym trwa wojna domowa. Od czasu mojego przyjazdu sytuacja w kraju znacznie się pogorszyła. Już kilka dni po tym, jak dojechałem do stolicy, mafia napadła na autokar z Dominikany, porywając 7 osób. Zamknięto wszystkie granice państwa. A dzisiaj znowu, już drugi raz, z kabaret przyjechali osiłkowie, którzy żądają ode mnie pieniędzy. Zapadła decyzja. Usłyszałem, że nie da już rady zapewnić mi bezpieczeństwa i muszę wracać na Dominikanę. Problem jest tylko taki, że wszystkie granice są zamknięte. Od wielu lat Haiti pogrążone jest w gigantycznym kryzysie. Gdy w 2010 roku potężne trzęsienie ziemi zniszczyło stolicę, chyba nawet najwięksi pesymiści nie myśleli, że to dopiero początek. Haiti nie miało pieniędzy na odbudowę. Zawalone Port-au-Prince zamieszkiwały setki tysięcy bezdomnych, którym kataklizm odebrał dom i dorobek życia. Powstały gigantyczne osiedla z namiotów i prezentu, zapełnione ludźmi nieposiadającymi niczego. Bardzo szybko do tego ulicznego życia wdarła się przestępczość. Już i tak wysokie wskaźniki pobić, napadów i zabójstw wystrzeliły w kosmos. W kraju zaczęły powstawać mafie zarabiające na handlu narkotykami i na porwaniach. Nieposiadające rozwiniętej gospodarki Haiti nie ma do zaoferowania wielu normalnych miejsc pracy, co spowodowało, że do mafii lgnęły dziesiątki tysięcy mieszkańców. Grupy przestępcze rozrosły się do takiego stopnia, że zaczęły między sobą walczyć o wpływy. To spowodowało, że do dzisiaj Haiti trawione jest przez wojnę domową. Casal, czyli polska wioska na Haiti, ma to szczęście, że jest oddalona od stolicy. Dzięki temu jest tu dużo spokojniej, przemoc rzadko kiedy tu dochodzi. W spokoju starają się tu żyć potomkowie legionistów polskich, których ponad 200 lat temu przysłał tu Napoleon. Niestety kilka dni temu z Cabaret, najbliższego miasta, przyjechały chłystki, które awanturowały się ze społecznością. Przyjeżdżają tak co jakiś czas. Chcieli ode mnie pieniędzy, ale sytuację udało się załagodzić. Po zrobieniu awantury w centrum wrócili do miasta. Zaraz i ja opuszczę Casal. Jedziemy na ruiny francuskiego fortu. Aby się tam dostać, trzeba wynająć kierowcę, który posiada bardzo wysokie umiejętności. Droga przez haitańskie góry jest niesamowicie wymagająca. Trudy podróży wynagradzają niesamowite widoki. Haiti jako dawna francuska kolonia posiada sporo wiekowej, europejskiej zabudowy. Zwiedziłem trochę świata. Haitańskie forty są zdecydowanie najlepszą zabudową forteczną, jaką widziałem. W normalnych warunkach byłaby to gigantyczna atrakcja. Tutaj jednak nie ma kto na nie chodzić. Lata temu pojawił się pomysł zaadaptowania niektórych fortów pod turystów. Niestety w większości skończyło się na planach. Sytuacja na Haiti stale pogarsza się. Do walki z mafią włączyło się państwo, ale okazało się, że jest ono najsłabszym ogniwem. Jest nieliczne, słabo uzbrojone i skorumpowane. Nie ma szans z uzbrojonymi grupami przestępczymi, które na bezprawiu dorobiły się fortun. Mafie zaczęły kontrolować większość stolicy i wyszły dalej, docierając do Cabaret. Z jednej strony terroryzowały i okradały bogatszych, a z drugiej powiększały się o nowych członków. Do mafii ciągnie wielu młodych i biednych Haitańczyków. Z tego powodu mafia rośnie w siłę, docierając czasem do Casal. Kilka dni po pierwszej wizycie bandyci z Cabaret przyjechali ponownie. 3 młodych wyrostków przysłanych na zwiady. Znowu próbowali wymusić ode mnie gotówkę. Zapowiedzieli, że przyjadą większą ekipą. Zbiegło się to z wydarzeniami w stolicy. W Port-au-Prince wybuchły ogromne walki. Dotarły do nas informacje o rekordowej ilości zabójstw i porwań. Stolica stanęła, nikt nie wychodzi z domu, a część ambasad podjęła decyzję o ewakuacji z Haiti. Na następny dzień zaplanowano wyjazd opancerzonego konwoju do Dominikany. Mam dotrzeć do wskazanej ambasady i wyjechać z konwojem. Korzystając z ostatniego dnia, idziemy na spacer. Wybór pada na przepływającą przez Casal rzekę. Jak mówiłem w jednym z odcinków, rzeka ta zapewnia pracę tysiącom osób.
Idąc przez nią, można na chwilę zapomnieć o napiętej sytuacji i zdać sobie sprawę, jaką siłę potrafi mieć natura. Następnego dnia dostajemy informację, że konwój na Dominikanę został przełożony. Trzeba czekać na informację o nowym terminie. Mimo to jedziemy do stolicy. Stąd będzie łatwiej dostać się do konwoju. W połowie drogi okazuje się, że nie można jechać do stolicy. Trafiamy na pechowy moment. Mafia obstawia jedyną drogę i sprawdza przejeżdżających. Zjeżdżamy z drogi i zatrzymujemy się na małym osiedlu domków jednorodzinnych. I czekamy. Do stolicy nie dojechaliśmy. Konwój nieaktualny. Musieliśmy czekać całą noc, żeby droga stała się przejezdna. Jedziemy na lotnisko. Mimo że wszystkie granice z Haiti zostały zamknięte przez Dominikanę, kraj można opuścić drogą lotniczą. Droga dłuży się niemiłosiernie. Miasto jest niesłychanie zakorkowane. W ciągu godziny przejeżdżamy zaledwie 1 kilometr. W końcu dojeżdżamy na lotnisko. W ogromnym chaosie opuszczam Haiti, lecąc małym samolocikiem na najbliższe lotnisko na Dominikanie. Wracam do cywilizacji. Taksówka, hostel, prąd, klimatyzacja, toaleta, prysznic. Godzinę stoję pod wodą, zmywając kazalski pył, który wszedł głęboko w każdy zakamarek mojego ciała. Leżę później na łóżku. Cieszę się z klimatyzacji, której tak straszliwie brakowało. Niedługo później idę na śmieciowe żarcie. I myślę cały czas nad jednym. Czy ludzie na Haiti zaznają kiedykolwiek pokoju?